Przede wszystkim pomysł mi się spodobał, było to pierwsze zdanie, robimy drogę krzyżową, co w postaci właśnie symboliki, tak? Nowej symboliki, pokazanie tego z odniesieniu do czasów obecnych, z nawiązaniem, zachowaniem wszelkiej jakby powagi. Przyjechałam tutaj z myślą, że będę świętą Weroniką. Byłam świętą Weroniką, ale w trakcie realizacji była jeszcze potrzeba, żeby zagrać taką postać, która symbolizowała zło. Więc tak w takim skrócie myślowym byłam złem. I byłam też aniołem, czy postacią, która ukazała się w grobie Jezusa już po jego zmartwychwstaniu. Słuchaj, Noe. Chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku, spartolini. Generalnie jest dużo symboli i każdy znaczy coś innego oznacza. W momencie, kiedy jesteśmy tak jakby od drugiej strony, kiedy to my odgrywamy tę rolę, to też ciężko mi się skupić na innych symbolach, tak zastanowić się nad tym, przemyśleć. Wydaje mi się, że dopiero przy efekcie końcowym będzie ta chwila refleksji i myślę, że i to wtedy będzie takie, no nie wiem, zwrócenie uwagi na te symbole, bo w tym momencie przyznam szczerze, że no, nie ma czasu ani miejsca na to, żeby się nad tym skupić specjalnie w jakiś sposób. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą utopię. Utopię waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wypiekło wstąpienie. Bardzo do mnie przemawia zawsze symbol pomocy drugiemu człowiekowi. Wiem, jak to jest z upadaniem ludzi, bo na co dzień pracuję z osobami niepełnosprawnymi i praktycznie pracując z nimi dopiero nauczyłem się pokory w stosunku do życia, bo jeżeli mnie się wydaje, że ja mam problem i jest mi naprawdę źle, to w tym momencie sobie zadaję pytanie, to co mają powiedzieć dzisiaj osoby niepełnosprawne, które w tym kraju bądź co bądź są cenzurowanym, są dyskryminowane, poniżane, obnażane z godności. Utopię waszą utopię. Utopię waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wypiekło wstąpienie. Bardzo mi się podobała stacja, jeśli chodzi o kompozycję, z racji tego, że widziałem zdjęcie w momencie niesienia krzyża podnoszenia krzyża przez ludzi, przez Szymona też. Z racji tego właśnie, jeśli chodzi o samą kompozycję, a tak na dobrą sprawę wszystkie sceny poza tą są do siebie generalnie kompozycyjnie dosyć podobne, że na każdej scenie z przodu, z tyłu, z boku się coś dzieje i to jest właśnie bardzo fajne, ale tamta mi jakoś zapadła w pamięci z racji tego, że no, widziałem zdjęcie, to jeszcze z tyłu ta droga, która też w pewnym sensie coś symbolizowała i tak mi się wydaje, że to.
Chłopaku. Dla mnie to na pewno biczowanie Jezusa. To jest jednak, byłem tą ciemną stroną jakby sceny. Musiałem zagrać złych żołnierzy rzymskich. Na pewno nie było to, znaczy dla mnie było to też przeżycie. Płyń, płyń, Noe, płyń i żyj, jak nawet nie śniłeś. W stacji właśnie, gdzie Pan Jezus spotyka niewiasty, było bardzo dużo symboli kobiet, takiej kobiety upadłej, albo właśnie cierpiącej, upadłej, gdzieś tam właśnie bitej przez mężów, czy po prostu zmuszanych do różnych życiowych wyborów, a takie zwykłe kobiety, matki, żony, córki, czy po prostu zwykłe kobiety były w mniejszości. I to też daje do myślenia, w którym kierunku nasze życie, nasz świat zmierza. Też ktoś może powiedzieć, ale czemu Andrzej akurat? Mi się wydaje, czy wybrałbym papieża, czy wybrałbym prezydenta, premiera, czy pana Ludzka spod budki z piwem, to każdy by mu coś mógł zarzucić, prawda? I w każdą z tych osób można by rzucić kamieniem. Powiedzieć, dlaczego on ma grać Jezusa, a nie na przykład tamten, a nie dlaczego ja na przykład. I to jest taka pycha w tym. Ja bym chciał zagrać. Nie można tak też robić, że ja uważam siebie za tego. Każdy z nas jest grzeszny i każdy z nas w jakiś sposób czyni źle. I nie można oceniać, że ten człowiek jest taki, on nie może zagrać. Tutaj trzeba spojrzeć na to, że zagrał Andrzej naprawdę świetnie. I jak patrzyłem na jego charakteryzację, to myślę, że wyszła tak, jak powinna wyjść. Wyszła idealnie. To też nie jest przypadek, że właśnie tak on wyglądał. I naprawdę, patrząc na jego twarz, czułem, że coś fajnego się dzieje w tym. I mi się wydaje, że wypadł świetnie w tym. Nie wiem, co on. Myślę, że to duże wyzwanie w dzisiejszych czasach, tak się z brodą zapuścić, z włosami i funkcjonować w społeczeństwie. Dokładnie, ja się bałem się właśnie tego oplucia, nie? Były takie momenty, gdzie tam z Andrzejem byłem, ktoś tam w żarcie takim ironicznie, trochę po chamsku powiedział, żeby dopiec, nie? Był Noe. Gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Przełamać się na początku. Przełamać się z tego względu, że jestem typem samotnika, tego nie ukrywam. I zawsze po prostu na początku, jeżeli mam brać czymś większym udział, to tak muszę po prostu patrzeć trochę z boku, zobaczyć, jakby się wcielić w tą, co będę robił i dopiero wtedy mogę w to wejść. Ciężko. Tutaj wiele ról było, nawet tych ludzi, którzy upadli, tak? To też było trudne do zagrania, narkomanów czy innych osób. Najważniejsza, jaką otrzymałem, była rola Piłata, osoby, która skazała Pana Jezusa na śmierć krzyżową, a potem w zależności od tego, na co było zapotrzebowanie, czyli byłem więźniem Guantanamo, byłem lekarzem, który był w grobie Jezusa. Bardzo mi się spodobała ta scena z żołnierzem amerykańskim i symbolika więzienia Guantanamo. Była dla mnie właśnie takim nowym symbolem, który może przemówić właśnie do ludzi. Najcięższa scena w kościele w ogóle to dosyć trudne z tego, to był sam początek, jeszcze wszyscy byli tacy niezgrani i nie wszyscy się znali, na przykład my nikogo nie znaliśmy i też żeby to zagrać jak najlepiej, zachować całą powagę sytuacji i to było takie najcięższe, a później już poszło. Na pewno tematyka projektu, bo tematy religijne są mi bardzo bliskie. Poza tym uznałam, że męka jest bardzo trudnym tematem do ugryzienia. Ale zdecydowałam się na to, ponieważ wierzyłam, że udział w tym projekcie otworzy mi oczy na pewne sprawy, bo do tej pory mękę jedynie tak
w kościele, gdzieś tam właśnie podczas Drogi Krzyżowej, czy jak samemu, no to tylko jedynie się czyta rozważania. Nie ma tego elementu wizualnego, więc pomyślałam właśnie, że jak dojdzie mi właśnie ten element, którego mi brakowało, czyli że zobaczę tą krew, te emocje, to właśnie już będę miała po prostu ten temat zamknięty jako całość. Przynajmniej na to liczyłam. No właśnie to jest jeden z tych elementów wizualnych, którego mi brakowało. Po prostu jak zobaczyłam i Andrzeja, i ten krzyż po prostu całego w krwi, i tam gdzieś jeszcze na ziemi, tam gdzie kręciliśmy, było tego bardzo, bardzo dużo. Także to wywarło na mnie ogromne wrażenie.